Cześć moi mili, z tej strony Adam z kanału modelarskiego Tank Models TV. Moi mili, czy coś Wam mówiła nazwa firmy Nihimo? Dobrze mówię? Nihimo, tak, dokładnie. Ja dopiero dowiedziałem się o istnieniu tej firmy kilka dni temu, kiedy na wtórnym rynku zakupiłem ten model samolotu. Pierwotnie myślałem, że jest to pierwsza jakby Hasegawa, tak? Że na przykład mogła się przeistoczyć, Nihimo mogło się przeistoczyć w Hasegawę, ale okazuje się, że nie. Posłuchajcie, firma produkująca niesamowitą ilość modeli, jest to oczywiście japońska firma. Ja mam właśnie ten model Ki-45 w kodzie aliantów NIK i powiem Wam, że ja już go widziałem, bo ja go kupiłem od znajomego, ze względu na to, że potrzebował wsparcia, więc zakupiłem. Jest to model w skali 1:48. Ja w opisie pod filmem zamieszczę Wam link do SkyMates, gdzie są pokazane tam modele tej firmy. Niedawno byli znajomi z Hiszpanii, którzy jak zobaczyli właśnie firmę, ten model leżący i zobaczyli właśnie Nihimo, to było wow. Ale Bandai też był. Nie wiedziałem, że Bandai produkował czołgi. Nihimo tak samo, czołgi, samoloty, pojazdy samochodów wyścigowych. I powiem Wam, że dzisiaj chcę Wam zaprezentować model, który został wydany po raz pierwszy w 1972 roku, a ja zaprezentuję Wam wydanie z 1975 roku. Ja wtedy miałem 7 lat. Nie miałem tego modelu. Model w skali 1:48. Zapraszam Was do pudła, wskoczymy sobie i obejrzymy instrukcję, jak i również ramki. Mam nadzieję, że nie będziecie rozczarowani. Ja powiem Wam, że jestem zachwycony. To jest moja opinia, a Was, jeżeli chodzi o opinię, zobaczycie detal tych ramek, no to zapraszam oczywiście do komentowania. No to co, skakujemy do pudła. Później będą zdjęcia ramek, jak i również później moje podsumowanie. Bardzo proszę, tak prezentuje się pudełko. To jest pudełko z roku 1975. No i widzimy tutaj lecącego Ki-45. Na górze mamy latającą Super Fortecę. Do czego został stworzony ten samolot? Ano mianowicie do niszczenia samolotów, bombowców alianckich, dokładnie amerykańskich, ponieważ ten samolot, podobnie jak jeden z samolotów niemieckich, miał zainstalowane w górze kadłuba działka, które po prostu przelatując pod lecącymi właśnie bombowcami po prostu równo je niszczył. Był również strzelec z tyłu i teraz uważajcie, to jest myśliwiec. Ten samolot jest opisany jako samolot myśliwski. To jest wersja Kai. W kodzie alianckim, tak jak już wspominałem, miał nazwę NIK. Co mamy tutaj? Krótką mamy oczywiście historię tego modelu samolotu. Tu mamy również toriu, nazwę NIK Kawasaki Ki-45 Kai. Mamy też pokazane malowanie z boku. Co jeszcze ciekawego, posłuchajcie. Nie, to jest to wszystko tak naprawdę. Ilustracja. Co ja mogę powiedzieć o ilustracji? Jak na swoje czasy była to ilustracja rewelacyjna i powiem Wam, że jak się teraz przyglądam tej ilustracji, to dopiero patrząc, bo z daleka może ona się wydawać taka zbyt komiksowa, tak? Ale teraz jak sobie przyglądam się z bliska, to bardzo dokładnie widzę fajnie narysowanego pilota, tak samo strzelca. Wiecie, że wcześniej nie widziałem strzelca. A teraz do pudełka wskakujemy. Co my tu ciekawego mamy? Mamy instrukcję, mamy następnie informacje o Nihimo brand, marka Nihimo. Model to jest numer katalogowy S4819. Ja sobie później to w translatora wrzucę, o co tu chodzi w tym, ale powiem Wam, że wygląda to na pismo tak jak kiedyś się na maszynie pisało. Czcionka jest bardzo podobna. To jest fajna sprawa, właśnie ten klimat tamtych lat się czuje. No i zwróćcie uwagę, jak jest zrobiona instrukcja. Instrukcje rozwijamy. W krajach azjatyckich właśnie instrukcje nie były w takim formacie, powiedzmy, zeszytowym, tylko były bardziej rozkładane. One były dość dziwne dla Europejczyka, no bo u nas się rozkładało w ten sposób, a tutaj mamy instrukcję zrobioną zupełnie w inny sposób. Następnie mamy oznaczenia. Powiem Wam, że mam problem, ale tak, to są, posłuchajcie, najprawdopodobniej kolory opisane i kalkomanie.
Bardzo fajnie mamy zrobiony silnik, więc to nie jest taki prościuteńki, uproszczony, tylko jest trochę silnika do sklejania. No niestety później go zamykamy. Tu mamy następnie kamuflaż, malowanie, czy coś znajdziemy na drugiej stronie. No tu mamy kolejne etapy montażu, tak? Czyli mamy kabinę, mamy radiostację. Posłuchajcie, ten detal na 72 rok jest naprawdę bardzo fajny. Więc dużo elementów jest. Następnie mamy tutaj, wklejamy specjalne oszklenie. To jest chyba ramka plastikowa przezroczysta. Następnie mamy tak samo jak pomalować kolorystykę. No powiem Wam, tu jest fajnie. Jak włożymy na golenie, będziemy nakładać koła, to żeby nam się one kręciły, wkładamy jedną połowę, oczywiście pomalowaną, zgrzewamy, na przykład właśnie gorącym śrubokrętem i wklejamy dopiero następną. I mamy wtedy kręcące się podwozie. Dobrze. Teraz, wiecie co, teraz przejdziemy do kalkomanii. Bardzo proszę, tak prezentują się kalkomanie. Są totalnie matowe, delikatnie już pożółkłe, niestety, ale powiem Wam, że no zobaczymy, jak będę ten sklejał, posłuchajcie, klej jest praktycznie delikatnie tylko wychodzi poza obrys druku kalkomanii, ale i tak będę ciął na równi po prostu kalkomanii. Nie wiem, czy pewnych elementów po prostu nie pomaluję farbą, tak? Zaznaczę, na przykład zamaskuję i nie pomaluję. Ale część elementów na pewno będę chciał wykorzystać, bo raczej tego symbolu obawiam się, że nie będę w stanie namalować, chociaż nie wiem, to różnie u mnie bywa. Tu mamy w każdym razie kalkomanie, które nakładamy na skrzydła. To jest na fragment kadłuba. Następnie mamy tutaj linie, takie pasy, które nakładamy na część kadłuba od pilota do spodu. To jest tak samo na usterzenie. I teraz się tak przyglądam, jeżeli chodzi o rany. Wiecie co? To są zestawy kalkomanii, które naklejamy na skrzydła. Raz i tu mamy dwa. Czyli nakładamy sobie tam na przykład te żółte, następnie nakładamy w odpowiednim miejscu, będziemy mieli możliwość naklejenia tych kalkomanii. Tutaj mamy właśnie, nie wiem, czy to jest oznaczenie na przykład jednostki któregoś Sentai, ciężko mi jest powiedzieć, ale mamy w każdym razie tak samo tutaj mamy kalkomanię, czyli tak naprawdę wielu rzeczy nie musimy sklejać. Jeżeli chodzi o tą kalkomanię, nie wiem, nie widzę na opakowaniu, gdzie ją mam przykleić. Mimo, posłuchajcie, swojego wieku, ta kalkomania wygląda na całkiem zdrową, więc tutaj nie można mieć jakiejś w tej chwili obiekcji, że ona powiedzmy się rozpadnie. Może, ale nie musi. To tyle, jeżeli chodzi o kalkomanię. Tak prezentuje się zawartość, jeżeli chodzi o elementy plastikowe z szarego plastiku, bo jeżeli chodzi o szklenie, mam oddzielnie. I chyba zaczniemy tutaj od ramek samych, następnie na końcu będą skrzydła i kadłub. W tej kolejności będę leciał. I bardzo proszę, tak prezentuje się ramka A, zresztą mam tutaj napisane, gdzie mamy stateczniki, elementy kadłuba, wnętrza, przepraszam, kabiny. A nie, jednak to jest to oszklenie, nie jest, tylko to jest element jednak plastikowy. Tu mamy te działka, które wychodzą nam przez te otwory. Elementy, gdzie montujemy najprawdopodobniej właśnie silnik. Osłony, najprawdopodobniej klapy podwozia. Koła. Kurczę, powiem Wam, niesamowicie jest to zdetalowane. 72 rok. Zwróćcie uwagę na detal. Ten model, jak to Japończycy mieli w zwyczaju, niesamowicie oni nitowali. Wszystkie linie podziału są wklęsłe. Oprócz tego są one ponitowane, a jak widzimy tutaj jest pokrycie płócienne. Tak prezentuje się działko. Detal jest naprawdę wystarczający, bo i tak tego działka tyle będzie wystawało. Tutaj będą delikatnie lufy wystawały. No koła, no są jakie są, tak? Nie można tutaj, osłony silnika, te przednie mamy. No i jeżeli one były tak wyglądały, no to nie ma co tutaj po prostu wymagać. Te elementy to jest fragmenty chyba podwozia, powiem Wam, to by trzeba było zerknąć jeszcze raz do instrukcji. To są osłony tak podwozia. Tu mamy taki element, który przyklejamy od spodu kadłuba. No i tutaj zobaczcie tą kabinę, część kabiny. Co dalej mamy? To są elementy, które wklejamy, nie wiem gdzie na chwilę obecną, ale zwróćcie uwagę teraz na detal tych osłon.
Wszystko jest wynitowane, tak jak to Japończycy mieli w zwyczaju i powiem Wam, że po prostu nie ma jednak co mówić, że na przykład w skali 48 będzie to widać, a w skali 1,72 nie będzie widać. I teraz mam pretensje do jednej firmy, że niestety modele tych japońskich samolotów niestety były tylko z samymi liniami podziału, a nie wynitowane. Widziałem, jak jeden z Japończyków właśnie wynitował 3 samoloty tej firmy japońskiej, no i powiem Wam, one dopiero wyglądały. Tak prezentuje się ten, powiedzmy, oddzielenie części dla pilota od strzelca i radiotelegrafisty. Tak prezentuje się ramka A. A tak, proszę, prezentuje się ramka B, jak Basia. Osłonę silnika. Patrzcie i żałujcie, że Wasze samoloty nie mają takiego detalu. O, przepraszam, żartuję teraz. Elementy wnętrza kabiny. Tu jest element, do którego przymocujemy fotel pilota. Elementy związane z silnikiem. Może troszeczkę oddalę. Najprawdopodobniej części związane z podwoziem, jak i również łącznością. Tu mamy tak samo elementy silnika. Te 2 elementy wkładamy w ten silnik, 2 części silnika. No, od silnika niestety nie mogę nic tutaj wymagać. No, jest on bardzo mało zdetalowany, ale powiem Wam tak. Jeżeli nałożymy ten element na w te 2 połówki silnika, następnie nałożymy te osłony, no niestety tego silnika będzie bardzo słabo widać. No i teraz tak, tu mamy fotel pilota, fotel strzelca, radiotelegrafisty, obserwatora, tu mamy osłony, kołpaki, śmigła, golenie podwozia. No niestety jest ludzik, ale on bardzo słabo wygląda, ale spokojnie, mam bardzo ładnego, żywicznego pilota, nawet 2 pilotów japońskich. Tak jak wspomniałem, mam pilotów z Żywicy. Tutaj jest deska ze wskaźnikami do kabiny pilota. Niestety kalkomanii na tą deskę nie ma. Po prostu tablica z przyrządami, więc trzeba będzie kombinować we własnym zakresie. Te elementy, powiem Wam, nie za bardzo wiem. Najprawdopodobniej są to elementy przegradzające część pilota od części radiotelegrafisty strzelca. Tak prezentuje się śmigło. Elementy, którymi łączymy najprawdopodobniej pióra w skrzydłach do sterowania. Dokładnie wszystkich nie wiem elementów, do czego je wykorzystuje się. Tu mamy tylne koło, elementy związane ze śmigłem. Tu mamy wewnętrzne śmigło, zewnętrzne. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o silniki, zupełnie lepiej się prezentują. Odrobinę wkładu własnego i naprawdę można bardzo fajny model zrobić. Te silniki przede wszystkim wzbogacić o instalację. No, tu jeszcze dochodzi to i to, czyli element 9, 10, te elementy. Jeszcze tutaj rzut oka na wyposażenie wnętrza kabiny pilota, chyba pilota lub nie, przepraszam, nie pilota, a tylnego strzelca. Tak się prezentują ramki z szarego plastiku. A teraz torebeczka z elementami przezroczystymi. Tu mamy jedno bardzo takie okrągłe, najprawdopodobniej możliwe, że się montuje je gdzieś w skrzydle, ale tego nie wiem. W każdym razie tak. Tu mamy 2 przezroczyste elementy, które montujemy w tą nakładkę do kadłuba. I też jest fajnie, że od środka je montujemy, przyklejamy. Następnie mamy, to jest, jeżeli się nie mylę, tak, dobrze, to jest wiatrochron i zapomniałem znowu, jak to się nazywa. Po prostu szklana osłona kabiny pilota. I zwróćcie uwagę, że jak na tamte czasy i skalę 1,48 to jest naprawdę cienki plastik. Tu po prostu nawet jak patrzę, już to macałem, to bardzo dobrze we własnym zakresie można zrobić maski do pomalowania całego tego stelaża, powiedzmy tak, oszklenia. Tu mamy
Oszklenie do przedziału radiotelegrafisty strzelca. Najprawdopodobniej, chociaż nie, wiecie co, na zdjęciu jest pokazane, że jednak tak to się otwiera, przesuwało do tyłu i tak prezentuje się oszklenie tylnego strzelca. Tutaj jest, no nie, to jest folia, posłuchajcie, ja myślałem, że to jest jakiś element do reflektora. Nie, to jest folia. To wszystko, jeżeli chodzi o elementy przezroczyste. No i pogubiłem się w kolejności, powiem wam, że wow. Jestem pod dużym wrażeniem i naprawdę mam szeroko otwarte oczy. Oszklenie miało być na końcu, teraz będą skrzydła. Bardzo proszę, to nie będzie mały samolocik, ale jest... Jak to jest zrobione? Tak, wszystko jest wgłębne. Zapewne będzie trochę piłowania, szlifowania, możliwe, że szpachlowania, ale powiem wam, że naprawdę, o, tutaj widzę troszeczkę powstały nadlewki. No cóż, bywa. W tamtych czasach jest to prawdopodobne. No i tu jest rewelacja zrobiona. Jak ja uwielbiam właśnie takie piny. Tu jest męski, żeński pin i to samo tutaj mamy. Z tym, że tu, nie, dobrze, tu są dwa żeńskie piny, tu są dwa męskie. I tamte elementy, które wam pokazywałem, to są osłony właśnie gondol, gdzie chowają się podwozia. I tak prezentuje się detal na skrzydle od spodu. Powiem wam, że naprawdę tyle lat i to robi wrażenie w tej technologii. Tak prezentują się skrzydła. Kadłub, moi mili. Kadłub. Jedna z ważniejszych elementów. Tutaj już widzę, że są nadlewki, ale zobaczymy sobie, jak te elementy są spasowane. Widać, że te kadłub był fabrycznie oczywiście na ramce, ale został ewentualnie ten element, tu była ramka, która łączyła. I powiem wam, że jak ja sobie tak przyglądam się temu modelowi, to ja już mam ochotę go sklejać. Nie wiem, czy tak nie zrobię, że się rzucę jak wariat, po prostu jak szczerbaty na suchary. I teraz zobaczcie detal tego kadłuba. Ja może na razie nie będę. Zobaczcie, ile tu jest linii podziału i ile nitowania. I tak samo, jak pięknie jest wynitowane element, gdzie będzie skrzydło. Ogon. Fajnie zrobiony detal na górze kadłuba. Ale wiecie co, tak patrzę sobie, tu widocznie coś było połączone. Nie wiem, czy to nie jest ślad po gumce. Starożytnej oczywiście, która już teraz zmurszała. No powiem wam, że przepiękny model. Z tego będzie przepiękny model. Tu mamy oczywiście nadlewki, ale to powiem wam, część można tych nadlewek zrobić po wykonaniu wnętrza. Jak sklei się kadłub, można je spokojnie też oszlifować. No powiem wam, przepięknie to wygląda. Rany jestem pełen bardzo optymistycznie nastawiony do tego modelu. Raz 4.8, 2 Japończyk, 3 rewelacyjny detal, mam pilocików, naprawdę bardzo ciekawy model. Teraz obejrzyjcie sobie zdjęcia ramek, ja ochłonę i przechodzimy do podsumowania. No i jak? Jeżeli myślicie, że ja ochłonąłem, to nie, jeszcze jestem bardziej podekscytowany tym modelem. Kurczę, te okulary spadają cały czas, muszę wymienić. Powiem wam, że oglądając właśnie detal tego modelu, robi on, jeszcze sobie raz go obejrzę swoją drogą i tak jak patrzę właśnie na detal na skrzydłach, jak to jest wszystko wykonane, że to jest metalowe, to było płócienne. Wow, powiem wam, że 72 rok, to wydanie z 75 roku, policzcie sobie, ja miałem wtedy 7 lat, jak ten model został wydany, no powiem wam, że coś rewelacyjnego. Co tu mi palce lizać,
No, znaczy, na podstawie tych elementów, które tutaj oglądaliśmy razem, mogę stwierdzić, że model jest superancki. Oczywiście podczas prac przy nim mogę troszeczkę zmienić zdanie, ale to nie oznacza, że ja go porzucę w pudle. Nie, ni hu hu. Nihimo, powiem Wam, nie wiem czy mówiłem o tym, to jest firma, która zamknęła się w 2013 roku. Ja więcej o tej firmie, poza tym, że wyprodukowała ten model i to, co widziałem, produkowała ta firma, powiem Wam, że super model. Obejrzyjcie sobie linki, które zamieszczę pod filmem. No, chyba naprawdę muszę ochłonąć. Czy ktoś z Was sklejał w ogóle na przykład jakieś modele, czy te samochody, czy też czołgi, ewentualnie samoloty od Nihimo? Bo powiem Wam, że oglądałem ramki tego samego modelu od Hasegawy. Są takie same, tej samej jakości, ale to nie są te same ramki i tutaj, ale będę miał zabawę. Jeżeli sklejaliście, dajcie jakiś znać, napiszcie w komentarzu. Ja Was oczywiście już pod koniec filmu zapraszam do raz, 2 i 3. Japoński pilot patrzy. Trzymajcie się, cześć.